Jeden z widzów podesłał mi ostatnio takiego oto mema. Po 15 godzinach płynięcia w końcu udało się dotrzeć do litery N wskazującej północ. Oczywiście chyba każdy normalny człowiek pomyśli, że to zwyczajny fake i że miała to być jedynie forma żartu. Ale w ankiecie, którą ostatnio wam udostępniłem, tak dla piców wstawiłem propozycję, abym to jednak sprawdził. Cóż, wyniki są raczej jednoznaczne, a jako że żyjemy w państwie demokratycznym, to zająłem się tym właśnie tematem. Jakie obserwacje udało mi się poczynić? Oglądajcie! Narzędziem, jakim się do tego posłużyłem, był dobrze wam znany tryb jetpacka z Crazy Trainera. Ustawiłem go na maksymalną prędkość i skierowałem się idealnie w północną stronę. Zobaczycie, czy podczas tej podróży udało mi się dotrzeć do litery N na radarze. Całe nagranie będzie pozbawione cięć i przyspieszone 18 razy. A żebym nie musiał przez ten cały czas siedzieć przy komputerze, wykorzystałem iście hakerską technologię, jakiej by się nie powstydził nawet Tiger Bonzo. Odpaliłem jeszcze stoper i wyruszyłem w nieznane. Po godzinie nieustannego lotu wciąż nie udało mi się dotrzeć do litery N. Nie chciało mi się już dłużej lecieć, więc postanowiłem z tego zrezygnować. Podziwiałem jeszcze przez chwilę efekt działania warstwy światłus pierdolnikus. Mimo że wszystko wokoło ulegało tutaj zniekształceniu, to przelatujący nade mną samolot nadal wyglądał normalnie.
Ale wróćmy teraz do głównego tematu odcinka. Crazy Trainer ma też inne narzędzie, z którego można w tej sytuacji skorzystać. Mowa tu o tak zwanym teleporterze, czyli edytorze koordynatów. Podczas tej godzinnej podróży udało mi się przebić zaledwie albo aż 2 miliony jednostek. Określa to współrzędna Y. Żeby więc nie marnować czasu na dalsze oddalanie się od mapy, zacząłem wpisywać coraz większe liczby i oglądałem, co się dzieje z radarem. Po wpisaniu miliarda jednostek nic się nie zmieniło. Po wpisaniu 3 miliardów dalej było to samo. I tak sobie zmieniałem tą współrzędną w najlepsze, aż w końcu doszedłem do jednej rzeczy. Mianowicie, kiedy jako współrzędną Y podamy liczbę 4 miliardy 294 miliony 967 167, to litera N nadal będzie na krawędzi radaru. Ale kiedy zwiększymy ją chociażby o 1, to zobaczymy, że już tej litery tam nie ma. Okazuje się, że jest ona teraz pod łezką wskazującą nasze położenie. A więc wygląda na to, że jednak udało nam się do niej dotrzeć. Odwieczna zagadka San Andreas została w końcu rozwiązana. I wszystko byłoby już jasne, wszyscy mogliby już z tej okazji świętować, gdyby nie jedno małe ale. Jeżeli w tej sytuacji postanowimy zawrócić i spróbować się jakoś oddalić od litery N, to niestety czeka na nas nieliche rozczarowanie, bowiem nieważne jak długo byśmy nie lecieli, radar zawsze będzie pokazywał to samo. Litera N ciągle będzie w tym samym miejscu co my. I analogicznie, kiedy będzie się ona znajdować na krawędzi radaru, to nie uda nam się do niej dolecieć. Więc gdybym ja kontynuował swój lot od koordynatu Y2 miliony, to nigdy bym nie zobaczył, że się do niej zbliżam. Wniosek jest zatem oczywisty. Do znacznika wskazującego kierunek północny można się dostać jedynie za pomocą trainerów. I pomyśleć, że cała heca zaczęła się od pewnego niewinnego mema. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Run or get a beat. Easy choice, huh?